Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale i w kolejnym zbiorze informacji od SC Software, które pojawiły się w ostatnim czasie. A zaczniemy sobie od najnowszego postu, a tutaj mamy potwierdzenie, że tym na ten moment trzecim stanem w kolejce, który zmierza do ATS-a, będzie stan Iowa. Przypomnę jednak na początku, że teraz czekamy na Arkansas, na pewno ono jest tutaj najbliższe, choć jeszcze nie wiemy w pełni kiedy wyjdzie. To Arkansas na pewno wyjdzie jeszcze w tym roku i będzie tym kolejnym stanem. Następnie z Missouri i najprawdopodobniej również wyjdzie w tym roku, ale pewnie gdzieś w końcówce. Natomiast Iowa teraz będzie tym trzecim stanem w kolejce, ale prawdopodobnie wyjdzie dopiero w następnym roku, ale może się okazać, że wyjdzie znacznie wcześniej, bo kto wie, może będą chcieli jeszcze bardziej przyspieszyć z tymi stanami, zwłaszcza taka była ostatnia informacja z tego ostatniego specjalnego streamu. Tak mówił Paweł Szebor. W każdym razie odsyłam do jednego z ostatnich filmów. A wracając, potwierdza się to, co mniej więcej tam zapowiadało SC Software te prawie 2 tygodnie temu, bo na początku czerwca, czy właściwie 6 czerwca dokładniej mówiąc, dostaliśmy pewien screen, który tutaj zapowiadał ten właśnie kolejny stan. No i dzisiaj 18 czerwca mamy już potwierdzenie, że to był screen zrobiony na terenach stanu Iowa i dzisiaj mamy w pełni potwierdzenie tego. Dostaliśmy tutaj parę dziesiąt screenów, dostaliśmy również specjalny materiał wideo, który jest dostępny na social mediach, jak i również na stronie na Steamie, ponieważ też już jest dostępna tutaj odpowiednia strona stanu Iowa na Steamie, więc można sobie dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. No i cóż, czekamy, teraz czeka nas oczywiście kolejna dawka kolejnych ciekawych postów, nie tylko o Arkansas czy Missouri, ale również pewnie za jakiś czas będzie o Iowa, więc zgadnij gdzie jesteśmy, asety, mosty, pomniki i tak dalej, i tak dalej. Chociaż w sumie dawno mostów nie było, a szkoda, bo chciałbym sobie zobaczyć, ale z drugiej strony co nieco mówią tu o Missouri, więc może taki temat powróci. Fajnie by było, bo zawsze to był jakiś symbol ciekawy, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze stany, ale jeśli chodzi o tą pierwszą informację to tyle, a teraz co nieco cofnę się w czasie aż o tydzień wcześniej do 11 czerwca, gdzie wtedy otrzymaliśmy post o dodatku Nordic Horizons, ale tutaj jedynie był pokaz asetów, czyli różnych budynków jak mieszkania, domy, jakieś biurowce i tak dalej, które będą wykorzystane w tym dodatku mapowym. Jednak tutaj przypomnę, że Nordic Horizons jest szykowane na kolejny rok i może się okazać, że pewnie na końcówkę lub może niekoniecznie na kolejny rok, ale mówili, że długo im to zajmie, więc na pewno na ten dodatek będziemy bardzo długo czekać. W tym roku raczej spodziewamy się Grecji, choć z nią też idzie im trochę powoli, zwłaszcza jeśli chodzi o tematy i w ogóle same posty. Natomiast w każdym razie Nordic Horizons wymaga sporo tu kwestii. W sumie dopiero jest raczkowanie, jeśli chodzi o te wszystkie posty i o te wszystkie informacje, także na początku tutaj jeszcze walą takimi asetami gołymi, czyli podobnie w sumie jak z Grecją było jakiś czas temu, gdzie tam też był bardzo podobny temat i bardzo podobnie to pokazali. Wiadomo, dopiero się to rozkręca, ale ja już tutaj liczę za jakiś czas na posty, jakieś screeny, gdzie zobaczymy już te asety w akcji, już na jakichś fajnie przygotowanych terenach, ale nadal trzeba pamiętać, że będące nadal w working progress, czyli nadal w trakcie prac to wszystko będzie się odbywało. I w sumie z tych ciekawszych postów to tyle, bo teraz zostały takie bardziej ciekawostkowe posty. Tutaj mam posty z 13 czerwca z serii Under the Hood, gdzie tym razem na warsztat, czy właściwie pod maskę, zaprezentowano jak wyglądały prace i pewne zakulisowe kwestie z dodatkiem JCB Equipment Pack, który swoją premierę miał w sumie niedawno temu, a który pojawił się i w ETS-ie i w ATS-ie i dodał nam sporo nowych maszyn do przewiezienia i to nie byle jakich, bo są to te bardzo dobrze znane żółte maszyny budowlane, właśnie marki JCB. Natomiast na koniec jeszcze wspomnę o poście, który pojawił się kolejnego dnia, czyli 14 czerwca i tutaj nie zgadniecie co się pojawiło. Jeśli nie obserwowaliście post, no to możecie teraz pauzować, wytypować co takiego oni tu przygotowali i jak już to zrobiliście, no to wam już odpowiem. Otóż przygotowali broszurę na temat dodatku Farm Machinery. Jeśli ktoś nie wie co to za dodatek, to przypomnę, że on pojawił się pod koniec listopada zeszłego roku, wyszedł wraz z Kansas do ATS-a i dodał nam tam pakiet nielicencjonowanych maszyn do przewiezienia z tematyką po prostu maszyn rolniczych. Jest to taki po prostu dodatkowy pakiecik za 2 dychy do zakupu, żeby tam może urozmaicić co nieco rozgrywkę, no ale jak się okazuje jest to tak wspaniały pakiet, że
po pewnym czasie oprócz faktu, że otrzymał posty z serii Under the Hood, to jeszcze studio postanowiło przygotować broszurę. Po co, na co, w jakim celu, to szczerze powiedziawszy nie wiem, może sprzedaż jest słaba, może ludzie pozapominali o tym, więc chcieli na siłę tak przypomnieć o nim, ale nie wiem jaki jest sens robienia czegoś takiego, kiedy potem mówią, że nie mają czasu albo mają dużo projektów do zrobienia, ale potem marnują jednak przydatne pewnie zasoby, czyli po prostu ekipy, które mogłyby się skupić na innych kwestiach, żeby one bawiły się w tworzenie grafik, screenów, publikowanie jakichś tam pierdół na zrobienie broszurki w PDF-ie. No osobiście dla mnie jest to śmieszne, no ale skoro coś takiego się pojawiło, to najwidoczniej było im to bardzo potrzebne, najwidoczniej. Jeśli kogoś interesuje ta broszura, to znajdziecie ją w tym odpowiednim poście, do którego link znajdziecie w opisie. Jest ona też połączona z oficjalną stroną ATS-a. Składa się z kilkudziesięciu stron, zawiera różnego rodzaju screeny, dodatkowe informacje, jakieś dodatkowe ciekawostki tam spoza kulis. Jest też wersja PDF-owa, więc jeśli kogoś bardzo interesuje taka broszura, to na pewno łatwo ją znajdziecie. W razie W zapytam, bo bardzo mnie to ciekawi, jak bardzo wam się podoba ta broszura i co o nich sądzicie. Czy chcielibyście zobaczyć kolejne, na przykład o pakietach malowań, bo to też może być bardzo ciekawe. Bardzo czekam sam na broszurę o dodatku Sports Paint Jobs Pack, bo to też musi być pewnie niesamowita uczta informacyjna i pewnie wiele ciekawych kwestii by się tam pojawiło. A tak serio, jak już mają szykować takie broszury, to chętnie by było poczytać o, nie wiem, ciężarówkach, o mapach, ale nie takim dodatku, no naprawdę. Oni mają czasami te dziwne odpały, no i tu mamy kolejny przykład. No ale cóż, może komuś się podobało, dajcie znać, komu się podobała ta broszura. I to tyle, jeśli chodzi o ten materiał, także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!